Raganatam Vitam Sadivam Sadvaitam Sadvarutam Padijana Sahitam Vishnu Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Stuta Devi Anamami Hari Priye Vanchakalpatari Vascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So we're reading the last verse of the 25th chapter of Śrimad Bhagavatam, Canto 3, Glories of Devotional Service. Text 44. Etavan eva lokesmen umsam nishreya sadayaha tivrena bhakti yogena manomaya apitam stiram. Translation. Therefore, persons whose minds are fixed on the Lord engage in the intensive practice of devotional service. That is the only means for attainment of the final perfection of life. Czytamy ostatni werset z 25 rozdziału trzeciej pieśni Śrimad Bhagavatam, zatytułowany Wspaniałość służby oddania. Jest to werset 44. Osoby, których umysły skupione są na Panu, gorliwie podejmują służbę oddania. Jest to jedyny sposób na osiągnięcie ostatecznej doskonałości życia. So this word Tivrena Bhakti Yogena, that's also found in the second canto, I think. Maybe somebody can research that where we have the same line, Tivrena Bhakti Yogena. It means intense devotional service. To słowo Tivrena znaczy intensywny. To słowo, cała ta linijka Tivrena Bhakti Yogena występuje też w innym wersecie. Być może w drugim kanto Śrimad Bhagavatam może ktoś mógłby znaleźć ten werset. W każdym razie to znaczy taka niezachwiana służba oddania. So intense, in other words, it's not a joke, we have to be serious. Innymi słowy, to nie są żarty, musimy być poważni. That's why we find that children can't do it generally because they want to play. Dlatego widzimy, że dzieci, one na ogół nie chcą robić nic innego poza zabawą. They're not serious about the predicament that they're in. Nie są poważne odnośnie tej sytuacji, w której się znajdują. They just see the immediate opportunity to enjoy sense gratification. Widzą jedynie takie bezpośrednie sposobności do cieszenia się zadowalaniem zmysłu. But as adults, we should be intelligent to know we're in an awkward position. We're going to die. Jednak jako dorosłe osoby powinniśmy zdać sobie sprawę, że jesteśmy w niezręcznej sytuacji, która polega na tym, że umrzemy. Then we can accept that the process is going to be severe. Także wówczas będziemy mogli przyjąć to, że ten proces potrzebny do uwolnienia się od tego będzie poważny. Prabhupada translates Tivrena as intense. Tutaj ślepy upadł to słowo Tivrena, tłumaczy jako intensywny. Intensive means we have to really decide this is what we want to do. Intensywny to znaczy, że musimy naprawdę się zdecydować, że to jest to, co chcemy robić. And generally the mind will object. Why don't you just allow the senses to enjoy? Well, why do we have to be always thinking of Krishna? I na ogół umysł się sprzeciwia, że dlaczego nie chcesz się cieszyć, dlaczego musisz zawsze myśleć o Krysznie. We're used to getting vacation, so now we want a vacation from Krishna consciousness. Jesteśmy przyzwyczajeni do wakacji, także teraz chcemy wakacje od świadomości Kryszny. But in Krishna consciousness, there's no vacation. We have to come to the point of 24
hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Ale w świadomości Kryszny nie ma wakacji, nie ma przerwy. Musimy dojść do tego poziomu bycia świadomym Kryszny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. So before we go further in this purport, I wanted to ask Anuradha. She was looking up something, and I forget what it was, but it was very good. What was it, Anuradha, that you found from the last verse? Yesterday we discussed that you were asking about this quote, which Srila Prabhupada did in purport to verse 41. He mentioned something from one verse from Bhagavatam, and you asked the number of this verse. So it was 10 to 32. I can read in English if you want. Please. Także zanim przejdziemy dalej, to chciałem, żeby Anuradha powiedziała to, co ma do powiedzenia, bo coś znalazła. Już nie pamiętam, co to było, ale to było coś bardzo ważnego. I Anuradha Mataji mówi, że gdy czytaliśmy znaczenie do 41 wersetu tego rozdziału, to tam Śrila Prabhupada powoływał się na jakiś werset ze Śrimad Bhagavatam. Także ja znalazłem ten werset. To jest 10:2:32. So the translation is, someone may say that aside from devotees who always seek shelter at the Lord's lotus feet, there are those who are not devotees, but who have accepted different processes for attaining salvation. What happens to them? In answer to this question, Lord Brahma and the other demigods said, O lotus-eyed Lord, although non-devotees who accept severe austerities, penances to achieve the highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. Translation. This is 10:32, yes? Yes. Okej, to ja przeczytam to po polsku. To jest z 10:2:32. Mhm. Ktoś mógłby powiedzieć, że poza baktami, którzy zawsze poszukują schronienia lotosowych stóp Pana, są też i tacy, którzy nie będąc baktami, z myślą o wyzwoleniu, podjęli jednak różne inne procesy. Jaki spotyka ich los? Pan Brahma i inni półbogowie udzielili na to pytanie następującej odpowiedzi. O lotosooki Panie, chociaż nie baktowie, którzy mając na celu osiągnięcie najwyższej pozycji, podjęli surowe pokuty i wyrzeczenia, mogą uważać się za wyzwolonych, to jednak ich inteligencja nie jest oczyszczona. Upadają oni ze swej wyimaginowanej pozycji wyższości, gdyż nie okazują żadnego szacunku Twoim lotosowym stopom. So that was in response that people may think that we're being fanatical. We say that the bhakti yoga is the only way, but this is a fact. Unless the Lord is pleased, we won't achieve the highest perfection. Więc to jest argument dla tych ludzi, którzy mówią, że my jesteśmy po prostu fanatykami, że mówimy, że jedynie nasza ścieżka jest dobra, ale to jest fakt i tutaj Pan potwierdza, że nie ma innej ścieżki do doskonałości. Text 44, purport. Here the word mano, mai, apitam, which means the mind being fixed on me, are significant. One should fix his mind on the lotus feet of Krishna or his incarnation. To be fixed steadily in that freedom is the way of liberation. Ambarish Maharaj is an example. He fixed his mind on the lotus feet of the Lord. He spoke only on the pastimes of the Lord. He smelled only the flowers and tulasi offered to the Lord. He walked only to the temple of the Lord. He engaged his hands in cleansing the temple. He engaged his tongue in tasting the footsteps offered to the Lord. And he engaged his ears for hearing the great pastimes of the Lord. In that way, all his senses were engaged. First of all, the mind should be engaged at the lotus feet of the Lord, very steadily and naturally, because the mind is the master of the senses. When the mind is engaged, all the senses become engaged. That is bhakti yoga. Yoga means controlling the senses. The senses cannot be controlled
in the proper sense of the term. They are always agitated. This is true also with the child. How long can he be forced to sit down silently? It is not possible. Even Arjuna said, Chanchala hi mana Krishna. The mind is always agitated. The best course is to fix the mind on the lotus feet of the Lord. Mano mai arpitam stiram. If one seriously engages in Krishna consciousness, that is the highest perfectional stage. All Krishna conscious activities are on the highest perfectional level of human life. Go ahead. Czytamy objaśnienie do tego 34 wersetu. Znaczący jest występujący tu zwrot mano mayarpitam, umysł skupiony na mnie. Powinniśmy skupić umysł na lotosowych stopach Kryszny lub jego inkarnacji. Stałość takiego stanu wolności jest drogą do wyzwolenia. Przykładem może tu być Maharaja Ambarisha. Król ten skupił swój umysł na lotosowych stopach Pana, mówił tylko o rozrywkach Pana, wąchał wyłącznie kwiaty i tulasy oferowane Panu, chodził tylko do świątyni i sprzątał ją własnymi rękami oraz angażował język w smakowanie potraw ofiarowanych Panu, a uszy w słuchanie o Jego wspaniałych czynach. W ten właśnie sposób zaangażował on swe wszystkie zmysły. Przede wszystkim umysł powinien być pochłonięty lotosowymi stopami Pana, trwale i zdecydowanie. Umysł jest Panem zmysłów. Kiedy więc zaangażowany jest umysł, zaangażowane są również wszystkie zmysły. Na tym właśnie polega bhakti yoga. Yoga jest kontrolowaniem zmysłów. Ściśle mówiąc, zmysłów nie można kontrolować, są one zawsze pobudzone. Podobnie jest z dzieckiem. Jak długo może ono siedzieć cicho i spokojnie, zmuszone do tego naszym nakazem? Nie jest to możliwe. Nawet Arjuna powiedział, Chanchalam himana Krishna, umysł jest zawsze pobudzony. Najlepiej jest skupić umysł na lotosowych stopach Pana, mano mayarpitam stiram. Jeśli ktoś poważnie angażuje się w świadomość Kryszny, to jest to stan najwyższej doskonałości. Wszystkie zajęcia w świadomości Kryszny znajdują się na najwyższym poziomie doskonałości ludzkiego życia. Well, that's the example we've been giving, that the child, how can you tell him to sit still? It's not possible. Similarly, the mind is like that. It's like its child, and is restless. To jest właśnie ten przykład, który często dajemy, że jak długo dziecko jest w stanie spokojnie siedzieć i podobnie jest z umysłem, umysł też z natury jest niespokojny. But if we get a higher taste, then the child can be happy sitting and not restless. If there's something better, then we can give up this agitation of the mind. Ale jeśli damy dziecku coś lepszego, to wówczas ono będzie mogło spokojnie siedzieć, zaabsorbowane tym czymś. Więc tak samo my, jeśli doświadczamy czegoś lepszego, to również będziemy mogli uspokoić ten poruszony umysł. So that especially is the mercy of Lord Chaitanya to hear the message of the Lord, Shravanam Kirtan, and to broadcast or to chant the glories of the Lord. Więc tak samo naszym zadaniem jest to, żeby słuchać, intonować i rozprzestrzeniać te rozrywki Pana Chaitani i w ten sposób zaabsorbować swój umysł. So these two processes are so powerful that we can quickly get a higher taste, and then the mind will become peaceful. I te dwa procesy są tak potężne, że będą w stanie dać nam wyższy smak, który pozwoli nam uspokoić umysł. It's like now, we're all sitting here. Most of you are just sitting. The only thing you're doing is hearing, but you're able to do that because the message is dynamic. Tak jak teraz tutaj siedzimy, większość z was jedynie siedzi i słucha, nie robiąc niczego innego, ale możemy na tym się skupić, dlatego że ten przekaz jest dynamiczny. And the messenger is also dynamic. Srila Prabhupada is so dynamic with his words. I ten wysłannik, który przychodzi z tą wiadomością, również jest dynamiczny. To są słowa Śrila Prabhupada. So that we can all sit together for an hour
and just be here and be satisfied. Także wszyscy możemy siedzieć przez godzinę i być zadowolonym jedynie słuchając. So this is a proof that Krishna consciousness works. I to jest dowodem tego, że świadomość Kryszny działa. We're getting proof every day by coming together like this. I codziennie mamy tego dowód, tak, zbierając się. Nobody's paying us, Nikt nam nie płaci, but we are willing to do it ale jesteśmy gotowi to robić. because we're getting something better. Dlatego, że dostajemy coś lepszego. Otherwise, what are we doing here? Everybody here is wasting time in the material world. W przeciwnym razie, co tutaj mamy do roboty? Każdy traci czas w materialnym świecie, Making money, and then what are you going to do with that money? zarabiając pieniądze, ale co zrobi z tymi pieniędzmi? Chasing women, but then what do you, when you catch them, what are you going to do with them? Uganiając się za kobietami, ale gdy złapiesz je, to co z nimi zrobisz? But these things never satisfy us. Te rzeczy nigdy nas nie zadowolą. This is described very clearly, right? I jest to wyraźnie Kama opisane, Esha, Krodha Esha, Rajaganasamu. This mode of passion, it burns like fire, is never satisfied. że ta siła pasji, która pali jak ogień, nigdy nie jest tak zadowolona. But the illusion is, no, now this woman will really satisfy me. I'll be peaceful. I'll be happy for the rest of my life. Ale pod wpływem iluzji myślimy, że ta kobieta mnie zadowoli, teraz będę szczęśliwy do końca życia. So in English, they call that honeymoon. I po angielsku to się nazywa miesiąc miodowy. I guess every language has a term like that. Myślę, że w każdym języku jest podobne pojęcie. And they have analyzed it, it usually lasts for a couple of years. I tak przeanalizowano, że na ogół to trwa kilka lat. But we last, but the honeymoon doesn't last. My trwamy, ale to miesiąc miodowy nie trwa. Therefore, there's so much divorce Dlatego jest tak wiele rozwodów. or unhappy marriages. Albo nieszczęśliwych małżeństw. But we're not against marriage, especially. Krishna says, I am sex life, which is not contrary to religious principle. Nie jesteśmy przeciwni małżeństwom. Sam Krishna mówi, że jestem życiem seksualnym, które jest zgodne z zasadami religijnymi. But sex life is only permitted out of the 4 ashrams, only in the Grihastha ashram. Ale spośród 4 ashramów życie seksualne jest dozwolone tylko w Grihastha ashramie. So the brahmachari, the vanaprastha, the sannyasi, they're restricted, no sex life. W życiu brahmacharinów, vanaprastów i sannyasinów nie ma życia seksualnego. Then we can become more serious about hearing and chanting. Wówczas możemy tak bardziej poważnymi być odnośnie słuchania i intonowania. Okay, thus ends the Bhaktivedanta purport of the 3rd canto, 25th chapter of Śrimad Bhagavatam, entitled The Glories of Devotional Service. Tak kończą się objaśnienia Bhaktivedanty do 25 rozdziału 3 pieśni Śrimad Bhagavatam, zatytułowanego Wspaniałość służby oddania. Maybe we should accept some questions on this chapter, very important chapter. Także może powinienem teraz poświęcić trochę czasu na odpowiedzi na pytania odnośnie tego bardzo ważnego rozdziału. Any questions or comments? Czy ktoś ma jakieś pytanie bądź komentarz? Okay, chapter 26. Fundamental Okay. Principles of Material Nature. To rozdział 6. Go ahead. Podstawowe prawa natury materialnej. Text 1. Shri Bhagavan Uvacha Atate Sampravaksha Shayami Tatfanam Lakshanam Pitak Yad Viditva Vimukchyeta Purusha Prakritaya Gunaya. Translation. The personality of Godhead. Kapila continued, My dear mother, now I shall describe unto you the different categories of the absolute truth, knowing which any person can be released from the influence of the modes of material nature. Werset 1. Osoba Boga, Kapila mówił dalej,
Droga Matko, opiszę Ci teraz poszczególne kategorie prawdy absolutnej. Każdy, kto je zna, może wyzwolić się spod wpływu sił natury materialnej. So this is the goal. We want to transcend the modes of material nature. Taki jest cel. Chcemy przekroczyć siły natury materialnej. Otherwise, we have to remain under the law of karma. W przeciwnym razie musimy pozostać pod wpływem prawa karmy. And sometimes we may appear happy, but then again, the misery comes. Czasem możemy wydawać się szczęśliwi, ale znów przychodzi cierpienie. So we want to get out of this suffering condition. Więc chcemy uwolnić się od tych nieszczęśliwych warunków. To do that, we have to transcend the modes of material nature. I do tego musimy wznieść się ponad siły natury materialnej. This is described very clearly in the 14th chapter of the Bhagavad Gita, how to do that. I jak to zrobić, jest wyraźnie opisane w 14 rozdziale Bhagavad Gity. What is it? Mamcharyo vyavite mate. Who knows that verse? Mam czajowia vičarena bhakti yogana sevate sagunan samatitai tam dhamma bhuyaya kalpate. Translation. You can do it in Polish. Aby wznieść się... Całkowicie angażuje się w służbę oddania, nie upala w żadnych okolicznościach, ten od razu przekracza guny natury i znosi się na płaszczyznę Brahmana. And in English, Balaram. Who entirely engages in the devotional service, who doesn't fall in any circumstances, At once transcend. Can transcend material modes of nature and Comes back to me. come back to me. Okay, so it's clear. And now Kapila Deva is giving us the same lesson, but let's see how he's going to encourage us to transcend. I pan Kapiladev daje nam tą samą lekcję, także zachęca nas do tego, byśmy się wznieśli. Report. As stated in Bhagavad Gita, one can understand the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, only through devotional service. Bhakti Mam Abhijananti. As stated in the Bhagavatam, the object of devotional service is Mam, Krishna. And as explained in the Chaitanya Charitamrita, to understand Krishna means to understand Krishna in his personal form and his internal energy, his external energy, his expansions, and his incarnations. There are many diverse departments of knowledge in understanding Krishna. Sankhya philosophy is especially meant for persons who are conditioned by this material world. It is generally understood by the parampara system or by disciplic succession to be the science of devotional service. Preliminary studies of devotional service have already been explained. Now, the analytical study of devotional service will be explained by the Lord, who says that by such an analytical study, one becomes freed from the modes of material nature. The same assertion is confirmed in the Bhagavad Gita, the Tomam Tattvato Gyatva. By understanding the Lord according to various categories, one can become eligible to enter into the kingdom of God. This is also explained here. By understanding the science of devotional service in Sankhya philosophy, one can become freed from the modes of material nature. The eternal self, after becoming freed from the spell of material nature, becomes eligible to enter into the kingdom of God. As long as one has even a slight desire to enjoy or lord it over material nature, there's no chance of his being freed from the influence of nature's material modes. Therefore, one has to understand the Supreme Personality of Godhead analytically, as explained in the Sankhya philosophy, system of philosophy by Lord Kapila. Objaśnienie. Zgodnie z tym, co powiedziane jest w Bhagavad Gicie, najwyższą osobą Boga, prawdę absolutną, można zrozumieć tylko poprzez służbę oddania, Bhakti Mam Abhijanati. Jak mówi Bhagavatam, obiektem służby oddania jest Mam, Krishna. Czytanie Charitamrita wyjaśnia natomiast, że rozumieć Krishnę znaczy rozumieć Krishnę w jego formie osobowej,
wraz z jego energią wewnętrzną, zewnętrzną, ekspansjami i inkarnacjami. W rozumieniu Kryszny występuje wiele różnych gałęzi wiedzy. Filozofia Sankhya przeznaczona jest przede wszystkim dla osób uwarunkowanych przez ten materialny świat. W systemie parampara, systemie sukcesji uczniów, filozofia ta zazwyczaj rozumiana jest jako wiedza o służbie oddania. Wstępne studia służby oddania zostały już wyjaśnione. Pan objaśni teraz analityczne studium służby oddania. Pan mówi tutaj, że wiedza ta wyzwala poznającego z sił natury materialnej. Informację tę potwierdza również Bhagavad Gita, tatomam tattvato gyatva. Zrozumienie Pana, zgodnie z określonymi kategoriami, przygotowuje nas do wejścia do Królestwa Bożego. To samo wyjaśnione jest tutaj. Zrozumienie wiedzy o służbie oddania w filozofii Sankhya umożliwia nam uwolnienie się z sił natury materialnej. Po wyzwoleniu się spod uroku natury materialnej, wewnętrzna jaźń staje się zdolną do wejścia do Królestwa Bożego. Dopóki ktoś ma choćby najmniejsze pragnienie cieszenia się naturą materialną, czy też panowania nad nią, dopóty nie może być mowy o wyzwoleniu się spod wpływu materialnych sił natury. Należy zatem zrozumieć najwyższą osobę Boga w sposób analityczny, tak jak wyjaśnia to system filozofii Sankhya pana Kapiladevy. So this is we've already learned it, but now we're going to learn the finer details of how to transcend the modes of material nature. Już poznaliśmy to, ale teraz zapoznamy się z takimi drobnymi szczegółami, jak uwolnić się od tych sił natury materialnej. So this is like the postgraduate study of Bhagavad Gita. Więc to jest takie doktoranckie studium Bhagavad Gita. Generally, we consider like that. The Bhagavatam is the next level. Na ogół tak uważamy, że Bhagavatam jest następnym poziomem. Everything is there in the Bhagavad Gita, but if you want to go further and to understand from every angle, then Śrimad Bhagavatam is giving that. Wszystko jest w Bhagavad Gicie, ale jeśli chcesz zrozumieć tak dogłębnie z różnych punktów widzenia, to przedstawia Śrimad Bhagavatam. So that's welcome because then we can understand from different visions and our faith will become stronger. I to jest mile widziane, dlatego że dzięki temu możemy umocnić swoją wiarę. The key is that our faith is developing more and more. Chodzi głównie o to, by naszą wiarę coraz bardziej rozwinąć. So knowledge will help us develop our faith. Więc wiedza pozwoli nam rozwinąć wiarę. If it's not helping us develop our faith, then we're doing something wrong. Jeśli nie pomaga nam rozwinąć wiary, to znaczy, że robimy coś nie tak. But I see practically that by reading Śrimad Bhagavatam and hearing the Prabhupada's purports especially, then my faith increases. Ale ja praktycznie widzę, że czytając Śrimad Bhagavatam, zwłaszcza znaczenie Śrila Prabhupady, powoduje rozwój mojej wiary. My faith in Śrila Prabhupada increases, my faith in Parampara increases. Rośnie moja wiara w Śrila Prabhupada, rośnie moja wiara w Paramparę. I see that how can an ordinary person write purports like this? Every page, one after the other, is full of so much knowledge and so much realization. Widzę, że dla takiej zwykłej osoby nie byłoby możliwe napisanie takiej literatury, w której każda strona jest pełna ciągle to nowych realizacji. No question of being, just bluffing and making some big words. He's speaking from his heart, Srila Prabhupada. To nie ma kwestii jakiegoś blefu. Śrila Prabhupada mówi tutaj ze swojego serca. Then we have our faith in Prabhupada increases. Then our faith in Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur increases also, and Bhaktivinoda and the whole Parampara. I gdy rośnie nasza wiara w Śrila Prabhupada, to jednocześnie rośnie nasza wiara w Śrila Bhaktisiddhantę, Bhaktivinoda Thakura, w całą Paramparę. Because Prabhupada is accepting them as his authority.
Dlatego, że Śrila Prabhupada przyjmuje ich jako swoje autorytety. He clearly said, my only qualification, I took the order of my spiritual master as my life and soul. Wyraźnie powiedział, że moją jedyną kwalifikacją jest to, że przyjąłem instrukcję mojego mistrza duchowego jako swoje życie i duszę. So just see how important parampara is. Także spójrzcie tylko, jaka ważna jest parampara. That's why we don't like these people who are saying, oh, now parampara, Prabhupada has stopped it. Dlatego nie podoba nam się, jak ci ludzie mówią, że teraz już Śrila Prabhupada zaczynał tą paramparę. Okay, any questions? Jakieś pytania? All right, let us do another verse or so, and then we'll come to the time for questions. Text 2, Jnanam Vishweya Taya Purushashyatma Darshanam Yadohor Vanaye Tate Vidaya Granti Vedadam. Translation: knowledge is the ultimate perfection of self-realization. I shall explain that knowledge unto you, by which the knots of attachment to the material world are cut. Werset 2. Ostateczną doskonałością samorealizacji jest wiedza, którą ci teraz objaśnię. To właśnie nią przecina się więzy przywiązania do świata materialnego. Very nice verse. He's encouraging us to go deeply into the subject. Piękny werset, który zachęca nas, by pogrążyć się w tym temacie. We're not afraid of coming to the truth. The truth is to be learned. Nie obawiamy się dojścia do prawdy. Prawdę należy poznać. And here on the page of the Śrimad Bhagavatam, we're getting the truth. I na stronach Śrimad Bhagavatam zdobywamy prawdę. Nothing is being suppressed. We're saying, yeah, use your intelligence here. Apply your intelligence to understand real knowledge. Nic nie jest tak tłamszone. Mówimy tak, wykorzystaj swoją inteligencję do poznania prawdziwej wiedzy. Nobody's being encouraged to be just shut up and just go along with it. No, you should inquire. We want thoughtful persons. Nikogo nie zachęca się, żeby po prostu zamknął się i siedział cicho. My tak zachęcamy myślenie. Therefore, Prabhupada is asking, so what is your next question? Więc dlatego Śrila Prabhupada pytał, to jakie jest twoje następne pytanie? He was always ready to discuss on the points of philosophy. Zawsze był gotów omawiać filozoficzne punkty. Purport: it is said that by proper understanding of the pure self or by self-realization, one can be freed from material attachment. Go ahead. Objaśnienie. Powiedziane jest, prawidłowe zrozumienie czystej jaźni, czyli samorealizacja, uwalnia nas od materialnego przywiązania. So this is what's keeping us here, material attachment. To jest to, co nas tu utrzymuje, materialne przywiązania. But if we actually see what that material attachment is doing, then we can give it up. Ale jeśli widzimy, co to materialne przywiązanie powoduje, to możemy je porzucić. Just like someone may say, oh, I'm very attached to this stool that I passed. Tak jak ktoś mógłby powiedzieć, o, jestem bardzo przywiązany do tych odchodów, które właśnie wydaliłem. This stool was very intimately connected with me. And now it's gone. I'm going to keep it so I can appreciate it. Te odchody były bardzo blisko powiązane ze mną, także teraz je zatrzymam, bym mógł je doceniać. Nobody's going to do like that because you can see it. It smells bad and you're glad to flush it down the toilet. Nikt tak nie zrobi, dlatego że widzimy, że to brzydko śmierdzi i każdy jest szczęśliwy, mogąc je spłukać w toalecie. So similarly, if we see these material attachments, then we can easily give them up because they're just bringing us suffering. Więc jeśli widzimy te materialne przywiązania, to z łatwością możemy je porzucić, dlatego że widzimy, że one powodują jedynie cierpienie. So why not go deeply into the subject? Więc dlaczego nie? Także zagłębmy się w ten temat. Knowledge leads one to attain the ultimate perfection of life and to see oneself as he is. Go ahead.
Wiedza prowadzi do osiągnięcia ostatecznej doskonałości życia i zobaczenia siebie takim, jakim się jest. So we're in favor of knowledge, Więc jesteśmy za wiedzą, but not mundane knowledge. That mundane knowledge, it doesn't help us get out of the material world. ale nie pospolitą wiedzą. Pospolita wiedza nie pomaga nam wydostać się z materialnego świata. But it deludes us into thinking that if we adjust things nicely in the material world, we can be happy here. Ale iluzja powoduje, że myślimy, że jeśli dostosujemy rzeczy w tym materialnym świecie, to możemy być tu szczęśliwi. Therefore, Bhaktivinoda Thakur cautions us, don't be attached to the mundane knowledge. Dlatego Bhaktivinoda Thakur przestrzega nas, by nie być przywiązanym do pospolitej wiedzy. This is the hardest thing to give up, mundane knowledge. Jest to najcięższa rzecz do porzucenia, taka pospolita wiedza. The Svetes Vatara Upanishad 3.8 also confirms this. Tameva vidivat mritum eti. Simply by understanding one's spiritual position or by seeing oneself as he is, one can be freed from material entanglement. In various ways, the seeing of oneself is described in the Vedic literature, and this is confirmed in the Bhagavatam. Purushash Atmana Darshanam, that one who has to see oneself and know what he is, that one has to see oneself and know what he is. As Kapila Dev explains to his mother, the seeing can be done by hearing from the proper authoritative sources. Kapila Dev is the greatest authority because he is this personality of Godhead, and if someone accepts whatever is explained as it is, without interpretation, then he can see himself. Potwierdza to również Shvetashvatala Upanishad 3.8. Tameva viditatvi mrityumeti. Z materialnego uwikłania można się uwolnić przez samo zrozumienie swej duchowej pozycji, czyli zobaczenie siebie, jakim się jest. Widzenie siebie opisane jest w pismach wedyjskich na wiele różnych sposobów. Bhagavatam potwierdza, że należy widzieć siebie i widzieć, kim się jest. Purushasya Atmadarshanam. Kapiladeva wyjaśnia swej matce, że tym widzeniem może być słuchanie z właściwego, autoryzowanego źródła. Będąc osobą Boga, Kapiladeva jest największym autorytetem. Osoba, która przyjmie to, co zostało przez niego objaśnione w ujęciu oryginalnym, bez żadnych interpretacji, będzie mogła zobaczyć siebie. The same example. We can see that we're not this stool, therefore we don't have any hesitation to get rid of it, to get away from it. Similarly, with that same vision, we can see that we're not this body. Także wracając do tamtego przykładu, nikt nie ma problemu, żeby widząc, że nie jesteśmy tymi odchodami, żeby je spłukać, więc tak samo za pomocą inteligencji możemy zrozumieć, że nie jesteśmy tym ciałem. Can we see that we're changing bodies, but we're the same person? Widzimy, że nasze ciało się zmienia, ale my pozostajemy tą samą osobą. But what is the difficulty understanding I'm not this body? Więc jaka trudność jest w zrozumieniu, że nie jestem tym ciałem? So then if we're convinced on that point, then the next question is then who am I? I jeśli przekonamy się co do tego punktu, to następnym pytaniem jest, kim jestem? Then we come to the point, I'm spirit soul. I wówczas dochodzimy do punktu, że jestem duszą. So this is the beginning of real knowledge, spiritual knowledge. Jest to początkiem prawdziwej wiedzy, duchowej wiedzy. I'm the spirit soul and Krishna is the supreme spirit. Jestem duszą, a Krishna jest najwyższym duchem. Because we can see practically, although I'm spirit soul, I'm still dependent. Gdyż praktycznie widzimy, że chociaż jestem duszą, to nadal jestem zależny. Only a madman will think he's independent. Jedynie szaleniec może myśleć, że jest niezależny. So who am I dependent on? There must be supreme person. A od kogo jestem zależny? Musi być jakaś najwyższa osoba. Lord Chaitanya explained to Sanat Goswami the real constitutional position of the individual. He said directly that each and every individual soul
is eternally a servitor of Krishna. Jiva Svarupai Krishna Nichadas. Every individual soul is eternally a servitor. When one is freed, one is fixed in the understanding that he is part and parcel of the Supreme Soul, and that he has eternal position, that his eternal position is to serve in association with the Supreme Lord. He becomes self-realized. Go ahead. Pan Chaitanya wyjaśnił Sanatanie Goswamiemu prawdziwą konstytucjonalną pozycję duszy indywidualnej. Powiedział on bezpośrednio, że każda dusza indywidualna jest wiecznie sługą Kryszny, Jivana Svarupahaya Krishnala Nityadasa. Każda dusza indywidualna jest zawsze sługą. Osobą samozrealizowaną staje się ten, kto posiada trwałą świadomość bycia integralną cząstką duszy. This position of rightly understanding oneself cuts the knot of material attraction. Hridaya, Granti, Vedamam. Go ahead. Ta pozycja właściwego rozumienia siebie przecina węzeł pociągu materialnego, Hridaya Granti Vedanam. But due to false ego or false identification of oneself with the body and the material world, one is entrapped by Maya. But as soon as one understands that he is qualitatively the same substance as the Supreme Lord, because he belongs to the same category of spirit soul, and that his perpetual position is to serve, one attains Atma Darshanam and Hridaya Granti, Vedamam, self-realization. Go ahead. Z powodu fałszywego ja błędnie utożsamiamy się z ciałem i światem materialnym. Jesteśmy więzieni przez Maję, ale skoro tylko zrozumiemy, że ze względu na przynależność do tej samej kategorii istot duchowych jesteśmy jakościowo tym samym pierwiastkiem co Najwyższy Pan i że naszą wieczną pozycją jest służenie, możemy wówczas osiągnąć Atma Darshanam i Hridaya Granti Vedanam, czyli samorealizację. When one can cut the knot of attachment to the material world, his understanding is called knowledge. Go ahead. Kiedy ktoś jest w stanie przeciąć węzeł przywiązania do świata materialnego, jego zrozumienie nazywane jest wiedzą. So this is real knowledge, not the knowledge that how many atoms are in the head of a pin or something. No. To jest prawdziwa wiedza, a nie to, ile jest atomów na główce szpilki. People are very proud of their knowledge, but their knowledge is simply illusory. Ludzie są bardzo dumni ze swojej wiedzy, ale na ogół ta wiedza jest bardzo iluzoryczna. They have knowledge in chemistry and all the different departments, but they don't have knowledge, who am I? Mają wiedzę z dziedziny chemii, czy tak wielu różnych innych dziedzin, ale nie mają tej podstawowej wiedzy, kim ja jestem. Atma Darshanam means to see oneself by knowledge. Therefore, when one is freed from the false ego by the cultivation of real knowledge, he sees himself, and that is the ultimate necessity of human life. The soul is thus isolated from the entanglement of the 24 categories of material nature. Pursuit of the systematic philosophic process called Sankhya is called knowledge and self-revelation. Atma Darshanam oznacza widzenie siebie poprzez wiedzę. Tak więc osoba, która uwalnia się od fałszywego ja przez kultywację prawdziwej wiedzy, widzi siebie. Ten właśnie stan jest ostateczną potrzebą życia ludzkiego. W ten sposób dusza uwalnia się z matni 24 kategorii natury materialnej. Podążanie systematycznym, filozoficznym procesem, określanym jako Sankhya, jest nazywane wiedzą i samoobjawieniem. Clear as the blue sky. Jest to jasne jak niebieskie niebo. We should be convinced about this. Then we can preach strongly. Powinniśmy być przekonani do tego i wówczas będziemy mogli mocno nauczać. No more maybe, perhaps, or it could be. This is knowledge coming down. Nie będzie już dłużej chyba i być może jest to wiedza, która schodzi do nas z góry.
And if we apply the process, Tivrena Bhakti Yogena, with intensity, we'll get to realize it. We'll realize it, not just hear it, but we'll realize it. I jeśli zastosujemy to właśnie w tym nastroju Tivrena Bhakti Yogena, wówczas to już nie będzie teoretyczna wiedza, tylko zrealizowana wiedza. Therefore, what is the Bhagavad Gita, chapter 9, text 2? By direct perception of the self, by realization, one gets this understanding. I co mówi drugi werset 9 rozdziału Bhagavad Gity, że poprzez zastosowanie tej wiedzy, poprzez realizację, można naprawdę zrozumieć siebie. Okay, now it's time for questions. Także teraz jest czas na pytania. Yes, Guru Maharaj, there is one question from Trivikrama Swami regarding this words Tivrena. She's asking what influence on our intensity, Tivrena, because we see that everyone has different level of intensity on the spiritual way. Trilokia Sundari Mataji pyta odnośnie tego słowa Tivrena, w jaki sposób to mamy tak odnieść to do siebie, dlatego że widzimy praktycznie, że każdy tak i inaczej oddaje się duchowości. We can translate Tivrena to mean very serious. Tivrena możemy przetłumaczyć jako bardzo poważny. So unless we're very serious about our devotional service, we won't make progress. Więc o ile nie jesteśmy bardzo poważni w naszej służbie oddania, to nie uczynimy postępu. The mind doesn't want to be, just like the same example of the child. The child doesn't want to just hear, he wants to be active. Tak jak w tym przykładzie dziecka. Dziecko nie chce jedynie słuchać, chce być aktywne. So this is the tendency. We want to play with the material nature. Taka jest tendencja. Chcemy bawić się z naturą materialną. So unless we become 100% Tivrena, 100% serious, we're going to remain in the material world. Więc dopóki nie będziemy w 100% Tivrena, w 100% poważni, to pozostaniemy w tym materialnym świecie. Does that answer the question? Czy to odpowiada na twoje pytanie? Sri Sundari? Я не совсем поняла, спасибо, Гуру Махараш, не совсем поняла, как на степень эту повлиять серьезности, как мы можем. She didn't get clearly how can we influence on our intensity, on our severity or Tivrena. Yeah, by having knowledge. Tak nie do końca rozumiem, jak to może wpłynąć na naszą intensywność, ta wiedza. That's what Kapila Deva is giving us here. Lord Kapila is giving us the way to have become more serious. He's giving us the clear knowledge that we should accept 100%. Także właśnie Kapiladev, on dając nam tą wiedzę, powoduje, że stajemy się bardziej poważni i dlatego powinniśmy ją przyjąć w 100%. That's why we're asking for question. Do you accept 100% what we're just reading, or your mind is giving you doubts? Dlatego właśnie poświęcamy ten czas na pytania, czy jesteście w pełni przekonani co do tego, co czytamy, czy umysł podsuwa jakieś wątpliwości. So if your mind is giving you doubts, then ask the question, what is the doubt? I jeśli umysł podsuwa jakieś wątpliwości, to zadaj pytanie, jakie masz wątpliwości? Because sometimes doubts are compared to demons. So we're troubled with these doubts because we're not convinced. Czasem wątpliwości porównane są do demonów i te wątpliwości sprawiają nam kłopoty, dlatego że nie jesteśmy przekonani. So why we're not convinced? Więc dlaczego nie jesteśmy przekonani? What did Kapila say and Prabhupada say in these two verses here that we just read, 2 or 3 verses, that is not clear? Co Kapiladev czy Prabhupada napisali tutaj w tych 2 czy 3 wersetach, które przeczytaliśmy, co nie byłoby jasne? If it's clear, then you should accept it 100%. That's called
Tivrena, 100%. A jeśli to jest jasne, to należy przyjąć to w 100%. Taka jest właśnie definicja Tivrena, bycia poważnym, że w 100% przyjmujemy. Okay, any other questions? Jakieś inne pytania? Hare Krishna. Dr. Kevin. Right. So as followers of Srila Prabhupada, there's a lot of emphasis on preaching, and when we do like bold preaching, our hearing and chanting becomes sometimes like an austerity, you know, we're just trying to like expand the movement here, even in the material world. So some devotees though have more of a natural inclination to like enter into Krishna's pastimes and probably find a lot of peace in that. What do you think is if we find ourselves like performing too much austerity, what is your recommendation? Do we push forward? What do you think pleases Srila Prabhupada more? Także czasem, gdy tak angażujemy, Śrila Prabhupada kładł duży nacisk na nauczanie i właśnie czasem, gdy tak skupiamy się na nauczaniu, to nie mamy czasu na inne rzeczy, podczas gdy inni bhaktowie tak bardzo lubią się zagłębiać w słuchanie rozrywek Kryszny. Więc Kevin pyta, jak myślisz, co bardziej zadawala Śrila Prabhupada? Too much austerity, but that means we're becoming tyagis or something. We just like to get power from our austerity. But I don't see that's a problem, that too much austerity, because if we're doing it properly, it'll be joyfully performed. So what's the austerity? That verse is there, 9:2. Bhakti, the devotional service is joyfully performed. It gives direct possession of the self by realization. So where's the big austerity? Więc jakie są tutaj wielkie wyrzeczenia, że tak jak mówi ten werset z Bhagavad Gity 9.2, ten proces jest wykonywany z radością. Także gdzie tu jest kwestia nadmiernego wyrzeczenia? To nie jest takie, jakbyśmy byli jakimiś joginami, którzy się w pełni poświęcają wyrzeczeniom. So you're saying that some people don't like to preach so much, they rather just, read about the pastimes of the Lord and so on. But that can lead to sahajya, and then the preaching will stop. Więc mówisz, że niektórzy bhaktowie nie są tacy skłonni do nauczania, oni wolą raczej czytać i w ten sposób zagłębić się w rozrywki Kryszny, ale to prowadzi do sahadji, co powoduje powstrzymanie nauczania. We saw that tendency came into ISKCON, 1976. Devotees in Los Angeles were just reading from Prabhupada's books, only from Prabhupada's books, but they were only reading about Krishna and the gopis, and Prabhupada didn't like that. Widzieliśmy w ISKCONie wkradła się taka mentalność w 76 roku, jak bhaktowie w Los Angeles, oni tak czytali o rozrywkach Kryszny, czytali z książek Śrila Prabhupada, ale czytali tylko o rozrywkach Kryszny z gopi i Śrila Prabhupadzie to się nie podobało. And Prabhupada, he told us that even in his spiritual masters movement, this sahajya came in, this influence of the sahajya came in, and then the preaching stops. I Śrila Prabhupada podał przykład, że w ruchu jego mistrza duchowego pojawił się taki właśnie nastrój sahajya i wówczas nauczanie się skończyło. So we have to get a higher taste from the preaching. I find it very enlivening to preach and see people are responding and they're changing their lives because of our preaching. Then we feel happy. Także musimy tak nauczyć się czerpać tego smaku z nauczania. Ja właśnie bardzo jestem szczęśliwy, jak widzę, że wskutek nauczania ludzie przyjmują to, co mówimy, zmieniają swoje życie i to powoduje, że staję się bardzo szczęśliwy. But if we cheat, if we tell people to follow, but we're not following, then of course everything is spoiled. Ale jeśli oszukujemy, jeśli mówimy ludziom, żeby przestrzegali, a sami nie przestrzegamy, to wówczas oczywiście to wszystko zniszczy.
Otherwise, Prabhupada was preaching up into the last day. A sam Śrīla Prabhupāda nauczał aż do ostatnich dni. Thank you, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Anyone else? Ktoś jeszcze? Okay, it's time. We don't only have 5 minutes for chanting japa. Dobrze, mamy tylko 5 minut na japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Okay, it's time. I have to go. Jego Świętobliwość Trivikrama Maharajki. Jai. Shri Prabhupada Hare ki. Krishna. Jai.
Jai. See you Jai. tomorrow. Hare Krishna. Tomorrow, Guru Krishna. Maharaj, Krishna. Hare Krishna. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, Haribol. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo za tłumaczenie, za towarzystwo. Dziękujemy. To nie mi to rosyjskie tłumaczce. Dziękuję. Jesteś?